Offroad w Polsce. Tak bardzo męski sport, jak widać to po rajdach, w zasadzie po większości też osób, które występują w tym publicznym świecie. Ale czy na pewno? Było kilka gwiazdeczek tego offroadu, ale tak naprawdę kobiety są mało obecne w tym sporcie. Sprawdźcie dzisiaj, z kim mamy do czynienia i jak wygląda to w jej świecie. Samochód, z jakim będziemy się mierzyć, to jest pewnego rodzaju legenda, to znaczy Land Cruiser 73, który jest tak rzadko spotykany, jeżeli chodzi o naszą motoryzację, ale tutaj się sprawdza i to widać w dużej ilości sztuk, bo ta firma naprawdę mocno zna te egzemplarze i mocno eksploatuje. Sprawdźcie sami, jak to wygląda. Julia, to teraz mi opowiedz. Mamy tutaj Twoją 70, bardzo ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o całościowo, technicznie, ale to zaraz o tym opowiemy. Powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda z tego typu samochodami? Z czasem pojawiła się u mnie zajawa na samochody, zrobiłam prawo jazdy kategorii B1 i w sumie jak tylko skończyłam 18 lat, miałam już to legalne prawko, to zaczęłam pomagać mojemu tacie w firmie. Nasza firma zajmuje się szkoleniami z jazdy terenowej, natomiast nie jest to jazda wyczynowa, tylko bardziej takie wprowadzenie klienta w świat offroadu, przetestowanie możliwości takich samochodów i tak naprawdę jak już w to wpadłam, to tak zostałam. Okej, czyli generalnie można powiedzieć, że pracujesz już jako instruktor. Tak, ale nie lubię tego tak nazywać, bo jest na pewno masa osób, które potrafią więcej niż ja, natomiast takie jest moje zadanie na czas szkoleń. Staram się przekazać swoją wiedzę z własnych doświadczeń, no i jakoś to na razie wychodzi całkiem okej. No bo tak, twój tata, o którym wspomniałaś, jest dość popularny w tym półświadku, już jeździ kupę czasu, no i firma też jest znana, już nieraz się gdzieś tam spotkaliśmy. No i jest obszerna, jeżeli chodzi, bo głównie bazuje na flotach, głównie na 70 plus ma Terracana i jeszcze jakiegoś pick-upa. Wiesz co, mamy tak naprawdę 8 Land Cruiserów, 4 takie jak 4 70. Mamy coś w stylu Opla Monterey'a bodajże i Terracany, które kupowaliśmy bardziej pod kątem wyprawowym właśnie, bo to są fajne auta, ale już nie w taki ciężki teren. Nie? Ale tą też zaliczyliśmy pierwszą wyprawę w życiu na Bałkanach i po tym stwierdziliśmy, że nie ma opcji więcej, po prostu nie. No trzeba mieć dużo samozaparcia. Osobiście jeździłem z taką na Rumunii. Gość przyjechał, uwaga, z Szczecina na Rumunię, więc miał 2 razy więcej drogi niż tutaj z południa. Pozdrawiam Saszkę. Bardzo sympatyczny człowiek, ale dał radę, bez wszystkiego, objechał, obleciał. Dał sobie radę. No ale wracając generalnie do tego przypadku. To jest dokładnie Toyota Land Cruiser 73, czyli pierwotna seria Prado. Tak naprawdę od tego się zaczęła cała historia. No i też ciekawa wersja, ponieważ jest to wersja z hardtopem i tak zwany kabriolet. Jak już Darek stwierdził, ma dużo wspólnego z Wranglerem. Już mu się spodobała. Co więcej możesz powiedzieć jakby o konkretnie tym przypadku, bo to jest Twój personalnie samochód, nie? Wydzielony z floty. Tak. Ja jestem w niej totalnie zakochana. Idzie wszędzie, gdzie potrzebuje. Jest trochę długa, więc w miejscach, gdzie robi się gdzieś ciasno, no to faktycznie mam problem, żeby się złamać między drzewami na przykład. Natomiast uważam, że jest to dość komfortowy samochód, jak na tak starą terenówkę. Jakie są według Ciebie na przykład 3 największe zalety, jeżeli chodzi o ten przypadek? I jakie są 3 największe wady, jeżeli chodzi o ten? Chyba że znajdziesz ich mniej. Szczerze? Dla mnie największą wadą jest tylko to, że jak pada deszcz, to paruje w środku i wtedy jedziesz sobie z gąbeczką i przecierasz wszystko, żeby coś widzieć. Myślę, że ten samochód mógłby być krótszy na takie szkolenia, jakie oferujemy, ale nie wiem, czy to jest jego wada, bo ona ma swój urok. Okej. Trzeba się po prostu nauczyć nią jeździć. Czyli tak, już ustaliliśmy, że klimy raczej nie ma. Nie ma klimy. Myślę, że te wskaźniki tam w środku co do kąta nachylenia też już niekoniecznie robią. Ale używałaś tego? Sugerujesz się tym? Nawet jakby działało? Klienci się sugerowali i było wow, tyle, to zaraz się przewrócimy, nie? 10 stopni, to chyba będziemy leżeć, nie? Ale no nie, odmówiło to posłuszeństwa. Natomiast
Zaletą myślę, że 10 lat temu byłyby elektryczne szyby, natomiast teraz one mnie drażnią, bo mają takie slow-mo, że po prostu trzeba im pomagać, żeby się podniosły. Mnie się osobiście ten samochód całościowo podoba. Dla mnie ta buda jest po prostu idealna, ja bym nie chciała mieć innej budy. Starsze Land Cruisery już mi się też nie podobają tak naprawdę, więc Rozumiem. taki klasyczek. To trafia. To jedziemy z częściami do tego oto egzemplarza. Już mamy wybrany silnik, wszystko. Tutaj mamy kwestię termostatu od 34 zł, najtańszy, najdroższy do 96, ale opcji jest tyle, wszystkie dostępne, także śmiało można działać. Następny krzyżaki od 54 do chyba 59, chyba droższe są, o 64, prawie 65, także są i z kalamitkami, nie ma problemu, kwestia dostępna, wiadomo, trzeba rozróżnić przód, tył i tak dalej. Przeguby też jak widać dostępne, są od ręki, śmiało. Łożyska koła od zestawów po pojedyncze, przód, tył, jak tutaj widzimy ceny, najdroższy zestaw 233, najtańszy 72, wiadomo, że jeden jest do przodu, drugi do tyłu, jest delikatna różnica. Oraz drążki kierownicze, tu mamy za 114, jakiś drążek z Japan Partsu, tańsze, droższe, części bez problemu dostępne. Więc tak, co my tu mamy? Mamy tu 3-litrowego Dieselka. o mocy. No, teoretycznie 135 koni, ale ile z nich zostało, to nie wiadomo. No tak, no z eksploatacji robi swoje, no ale generalnie auto bez problemu odpala, jeździ, ma moc i raczej nie dymi, nie? Nie dymi, jest po remoncie. A pamiętasz, o co wchodziło w skład remontu? Czy tam był jakiś cały blok, czy był cały silnik, czy generalnie był osprzętowo ogarniany? Wiesz co, no one w pewnym momencie zaczęła już tak na czarno kopcić, że obstałem, że jakieś uszczelniacze, nie? Uszczelniacze, turbo, w zależności który dym, nie? No ale to jest jakby kwestia, wiem, Górny. tobie ma jeździć i ty się tym generalnie tematem raczej nie przejmujesz i ma sobie śmigać. Tak, natomiast jak coś się tylko dzieje, to zgłaszam tatusiowi i tak naprawdę od razu jest to wyczuwalne przeze mnie. To nie jest tak, że dzieje się to podgłośnie muzyka, dobra, jedzie, nie? Tylko no, raczej staramy się reagować na bieżąco, żeby po prostu te auta utrzymać w takim stanie, w jakim widzisz. Dużym fajnym rozwiązaniem jest ogromny filtr powietrza. Naprawdę ogromny filtr powietrza. Niespotykany do tej pory w terenówkach obecnych, nowszych. W ogóle jest nie ten. Ale za to stosunkowo nieduża chłodnica, chociaż jest dość gruba. No generalnie miejsce jest od groma, drugi jakoby bez problemu wszedł. Skrzynię biegów mamy tutaj manualną, normalną, 5-biegową. Tak jest. I reduktor, bo to jest stały napęd na 4. Nie stałe. Jeździmy na tyle. okej. Jeździmy na tyle. Wyjeżdżasz w teren, zapinasz sobie sprzęgiełka w przednich kołach, w piastach Okay. i na drugiej dźwigni koło zmiany biegów przepinasz sobie na reduktor. Okej, czyli jest generalnie, no to nie, no bo w tych nowszych Land Cruiserach jest zazwyczaj stały napęd na 4 buty i jest tylko wajcha. Są stałe zabieraki i generalnie jest tylko wajcha, czy jest reduktor, czy są biegi normalne. To jest jeden z ostatnich, w sumie to jeszcze jeden był tylko Land Cruiser, który ma 2 sztywne mosty. Jak Ci się na tym jeździ w porównaniu na przykład do Terracana na 2 sztywnych mostach, bo to Terracan mamy z przodu niezależne zawieszenia? Dużo pewniej. Jest sztywniej moim zdaniem. Uważam, że to auto jest mniej delikatne niż Terracan i tak naprawdę no, mogę sobie na więcej pozwolić raczej, bo nie mam z tyłu głowy, że kurde, jak za mocno gdzieś wjadę, to zaraz się wszystko wysypie, nie? Zdarzyło Ci się kiedyś ukręcić albo przegub, albo półośkę? Przeguby to jest klasyk, to leci co jakiś czas faktycznie, półośki nie. Natomiast tata ostatnio most wymieniał. Ale to auto pracuje u nas 13 lat, więc już miało prawo po prostu puścić. Zawieszenie co tu widzę? Widzę, że mamy radiusy, tylko że mamy mądrze to wymyślone, ponieważ mamy wahacze na tulei poprzecznej, a nie na szpilce. Drążek kierowniczy, no taki bym powiedział, że standard jest, jeżeli chodzi o zawieszenia. To jeszcze z ważnych aspektów, czyli ile mamy liftów tutaj.
Tutaj mamy tak, z tego co znalazłem, sprężyny Ironmana i chyba, bo są dość mocno obłocone, amortyzatory Oldman Emo. Jak według Ciebie pod kątem tego połączenia i komfortu w tym samochodzie w porównaniu do innych, które posiadacie? Jest optymalnie. Nie jest za miękko, nie jest za twardo. Myślę, że nie jest za nisko. Jeździ mi się ok, jest w miarę komfortowo w środku też, no nie wybijamy sobie zębów. Myślę, że działa tak jak należy. Znaczy 2 cale wydaje mi się, że to jest optymalnie. No i fajnie, bo 33 wchodzi, nie? 33 cale, więc w zasadzie nie małe koło. Ma się przyjemnie pyrka. Ale nie ma jakichś takich stuków, puków, nie wiadomo czego. No ten dach najbardziej, nie? Ile mamy przełożeń tutaj na rowerze? Też się da jechać na szybkich na 4? Tak, No. no jest, masz H, masz N i L4. Jednym z ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o auta terenowe, mamy wyciągarkę. Ale teraz tak, ja zauważyłem, że tutaj jest lina stalowa. I powiedz mi, dlaczego jeździsz na linie stalowej? No tak to paręnaście lat temu zostało założone. Działa do tej pory. Co jakiś czas ta wyciągarka idzie na serwis w sumie. Więc nie do końca to jest moja decyzja. Chętnie spróbowałabym właśnie innej opcji. Natomiast póki się to sprawdza u nas w samochodach, w tych wszystkich, które mamy, no to tak zostaje. Wiem, że ona jest na pewno mniej bezpieczna i powiedzmy, że cięższa w obsłudze, natomiast jak działa, no to po co coś wyrzucać, nie? Tutaj widziałem, że była wyciągarka Comapa, gdzie znalazłem część naklejki. Dość, bym powiedział, rzadkie też rozwiązanie, mało kto ma. I tutaj widzę też kolejne rogi do zawijania, nie? Tak, przydaje się, jak jest jakiś szybki temat, albo niekoniecznie szybki i wiesz, że za chwilę gdzieś znowu utkniesz, no to nie ma co tej wyciągary zwijać, rozwijać, tylko po prostu wspomagamy się tym. Prosta modyfikacja, a naprawdę robi robotę, nie? Bo to czy przy niej syntetycznie przy ten się sprawdza. Miałem powiedzieć o zderzaku, ale de facto tu go nie ma. De facto to jest tylko bulbar. I zderzak się kończy generalnie na ramię, przez co kąt natarcia jest ogromny. Tak, no prawie że pionowy, ale jeszcze trochę mu tam brakuje do pionu. No i mamy tutaj bulbar całkiem zgrabnie wpasujący się w całość. Ty, jajo, to ma homologację. To jest przed 2007 rokiem. To jeszcze Jajo, to ma homologację. EN. Stefan, patrz. Niestety nie jesteśmy w stanie odczytać, co to za homologacja, ale jest. Tył bym powiedział, jeżeli chodzi o zderzak, również opcja minimalistyczna, czyli 2 rurki i rama. Ale generalnie w tym wypadku to się sprawdza. Ucha są do targania, no i hak. Tak jest. Więc wszystko się spina. Nie no, ona jest taka fajna, no. Dla człowieka, który wiesz, wsiada pierwszy raz, to auto naprawdę jest mega posłuszne. Ono jedzie jak po sznurku. Wystarczy używać oczu i mózgu. Tak naprawdę... Znaczy nie, dobrze jeździ, nie? Naprawdę fajnie jeździ, sympatycznie.
po tak ambitnym kawałku stwierdzam, że zawieszenie... Ja cały czas żyłem w przeświadczeniu, że 70 żyją tylko i wyłącznie na resorze, a tu się okazuje, że psikus, że wersja pomiędzy długą a krótką jest na sprężynie. Jeździ się fantastycznie, jak na taki krótki, długi samochód, bo to trzeba wziąć gdzieś tam po środku. W sensie, że jest komfortowo. Czuć dach, że generalnie gdzieś tam sobie pracuje, że to zawieszenie całe pracuje, ale naprawdę jest spoko. Wszystko biorę, że najgorszym przypadkiem jest Wrangler. Nie. Byłem pewien, że po pierwsze, że będzie ping-pong. Byłem przekonany, nie może, że nie byłem pewien, że będzie ping-pong, a naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. To fajnie pokazuje, że wcale nie trzeba w terenie pycić na maksa, tylko ładnie z gracją. Tak jest. Nie chcę się pochlapać. Oświetlenie LEDowe, jeżeli chodzi... To jest jedyne oświetlenie LEDowe w tym samochodzie? Tak. Znaczy nie, no z tyłu też jest wsteczny, taki mocniejszy. Ale do przodu nie, bo u góry nie widzę nic, tylko jest tylko jeżeli chodzi o ten aspekt. Rozmawialiśmy o mostach, rozmawialiśmy o reduktorze, ale zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o blokadzie, czy to w ogóle istnieje. Nie istnieje. Z tyłu mamy szperę LSD. Okej. Sorry, że mówię szpera, ale właśnie kupiłam do swojej wyścigowej szperę, także na świeżo temat. Czyli działa, ale generalnie on sobie spina sam z siebie, po prostu tylko inny olej i wszystko. Tak. I wszystko tak naprawdę jest. Pięknie. To jest koło. Tak, to jest koło jest okrągłe, jak widać. Koło się składa z opony i z felgi, tak? Tak. I wentylka, i śrub. Jest przykręcony do samochodu. Jeździsz w tym momencie na MTK od Federala w rozmiarze 33 cale. Tak Chyba w jest. zasadzie do tego optimum, maksimum działa ten na 17. Powiedz mi tak, jakie masz wrażenie odnośnie tego i tego, co miałeś wcześniej, bo mówiłeś, że to są opony stosunkowo od niedawna je posiadasz. Myślę, że mam je z 2 miesiące maksymalnie. Wcześniej miałam BF-y, trójki. Uważam, że te opony są na pewno cichsze na asfalcie. Okej. Na pewno mniej się zaklejają niż poprzednie. Myślę, że jest trochę stabilniej i daje to poczucie jakiejś tam pewności większe. Natomiast nie cioram tego aż tak, żeby, wiecie, wystawić opinię, te opony są B, nie? Nie, no ale generalnie pomiędzy tamtymi te uważasz, że zmiana na plus. Tak, myślę, że tak. No najważniejsze są twoje odczucia, jeżeli chodzi o jazdę, nie? Jak się z tym tematem czujesz. No i też rzadkość generalnie, czyli alus. I to obydwoje z Darkiem stwierdziliśmy, że całkiem ładny. Bo ja lubię ładne rzeczy. Okej, Po prostu. to będzie dobre. A tak serio to po prostu zostały zmienione w tym aucie i niekoniecznie miałam nad tym kontrolę, bo tata to zorganizował. Natomiast tak wizualnie całościowo siedzą z budą, więc mi to pasuje. Nie, ładne są, naprawdę są ładne. Sześcioramienne, ładne felgi. Jedna z niewielu terenówek, która ma ten układ taki, ja bym powiedział, że jak na terenówkę idealny. Czyli mamy mniejsze drzwi i większe drzwi oraz koło zawieszone na klapie, więc nie musimy się zastanawiać od spodu i tak dalej, i tak dalej. Jak Ci się to sprawdza? Mnie jako kobiecie, rany boskie, nie umiem tej klapy otworzyć nieraz, bo ma to swoje lata i jest ciężkie, ale tak serio, no to nie wyobrażam sobie mieć koła pod samochodem. Myślę, że jednak bardziej komfortowym rozwiązaniem jest ściągnięcie go stąd po prostu w awaryjnej sytuacji. Okej. Cóż mogę więcej powiedzieć? Zdarzało Wam się, że trzeba było zmieniać? Kurde, no zdarzyło się tam raz. Gość mi przebił oponę właśnie o taki metalowy, nisko ścięty przy ziemi słupek i
Nie mieliśmy wtedy podnośnika, no i była cała akcja, jak podnieść auto, żeby zmienić koło, ale panowie sobie poradzili, znaleźli jakieś tam drzewko niemałe i po prostu zrobili dźwignię, więc było trochę stresująco, ale natomiast dali radę i wróciliśmy do domu w miarę o czasie, więc spoko. Jeszcze z ciekawych rzeczy, mimo że to jest auto, które ma tylko dwoje drzwi, w zasadzie to ma 4, ale dwoje drzwi z przodu do wsiadania, jeżeli chodzi o miejsca, to mimo wszystko w tym aucie jest bagażnik. Mimo krótkiego auta, bo w większości krótkich samochodów, jak na przykład, nie wiem, krótki Wrangler, bagażnik nie istnieje. Krótki Patrol, bagażnik nie istnieje. Co jest jeszcze krótkiego? Dobra, Jimmy. Mamy Land Cruisera krótszego niż ten i bagażnik się kończy idealnie za kanapą. Tam wrzucisz dosłownie reklamówkę. Czyli jest jeszcze krótsza wersja od tego? Jest! Mówię Ci, że ta jest dla mnie dość długa. Aha! Normalnie widzisz? kończy Ci się, kurde, no idealnie za kanapą, tak. Tutaj masz klapę, wrzucasz tam dosłownie coś takiej wielkości i... Dobra, czyli jest wersja Land Cruisera, która ma miejsce za bagażnikiem. I z ciekawych rzeczy jest to, że mimo hardtopu jest wrzucony, bo nie wiem, czy to można nazwać klatką, ale coś w stylu rollbara jest. Czyli generalnie nie zgnieciecie, nie zostaniesz zgnieciony w plastikowej puszce. A tak poza tym to bardzo fajny klasyk. Plan był dobry. Ale dajcie mi jeszcze szansę. A chcesz jeszcze? No, tylko weź już to na zapis. Czekaj, bo jeszcze próbuję. Jest i walka, ale niestety chyba nie obejdzie się bez wyciągarki. Ty, ale jestem zaskoczony. Jaka jest szybka. Ty, ona się rozpędza. Cały dzień nagram za nami oraz jazdy. Moim zdaniem bardzo sympatyczny samochód. Mile mnie zaskoczył. I też to jako użytkownik. Tak jak mówiłem, kobieta w polskim offroadzie, jeszcze w profesjonalnym offroadzie, bo tego nie da się inaczej ująć, to już jest w ogóle rzadkość. Jak się z tym czujesz? Jak do tego podchodzisz? Co rozumiemy przez profesjonalny? No, zarabiasz na tym. To tak. I jest to na pewno satysfakcjonująca robota. Jeśli klient faktycznie robi to, co proszę, to jakby fajny mamy efekt końcowy, czyli nierozbity samochód, zadowoleni ludzie. Część zostaje zajawiona też na offroad dzięki nam i ci ludzie później do nas wracają ze swoimi samochodami i chcą się doszkalać swoimi autami już i powiększamy offroadowe środowisko. Jasne. Ile lat już pracujesz jako instruktor? Wiesz co, za tydzień kończę 26 lat, więc generalnie 8 będzie. Świeżo po zdaniu prawka tego już właściwego zaczęłam po prostu pomagać w firmie. A wcześniej, no tak jak mówiłam, miałam B1, ale no nie chciałam, nie wypadało też wyskakiwać do ludzi mając 16 lat i im dyktować, co mają robić. 18 nie lepiej, ale trochę, że tak powiem, pojeździliśmy i myślę, że te najcenniejsze uwagi jestem w stanie przekazać i zrobić fajną robotę. Nie no, powiem Ci, że 8 lat w offroadzie, znaczy w 8 lat już jako instruktor to naprawdę kupa czasu i mało osób ma aż takie doświadczenie, patrząc w ogóle, jeżeli chodzi o jazdę, co dopiero jako osoba, która w tym pracuje, nie? To jest
fajnie, naprawdę fajnie i że są takie osoby, że tak patrzycie, cała wasza firma generalnie jest dość tutaj mocno na południu, robi dobrą robotę. No cóż, no to chyba spoko, nie? Chyba się cieszysz z obrotu sprawy. Cieszę, natomiast wiesz, nie jest to jazda wyczynowa, tak? Więc o tym doświadczeniu tutaj myślę, że gdybyś mnie gdzieś puścił na głęboką wodę, to mogłoby coś wyjść. Coś mnie przerośnie, jakby nagle moje poczucie pewności trochę jednak spadnie. No bo tutaj się widzimy dzisiaj na pewnym dla mnie też gruncie, nie? Ale raczej należę do osób odważnych, więc chętnie obadam jakieś nowe tematy i póki jest zajawa, no to trzeba jeździć. Znaczy wiesz, no jakby swój grunt to jest jedno, pewność siebie to jest kolejne, ale masz już, wiesz, masz już duże doświadczenie, jeżeli chodzi o klientów i prowadzenie ich, nie? Bo to jest dość ważne. No nie jest to prosta sprawa, szczególnie jeśli jesteś kobietą i to przeważnie drugie tyle młodszą, co twój klient, tak? Ludzie mają przeróżne nawyki, po prostu jakieś różne reakcje i nie do końca jesteś w stanie to ocenić na początku, jak będzie przez najbliższe 3-4 godziny na przykład szkolenia. Więc myślę, że wiąże się to też z dużym stresem, natomiast jak już udaje mi się przegadać ludzi, to naprawdę robi się spoko i mamy to, co chcemy. No dobra, a teraz takie pytanie, jak to jest, jest jakieś takie podejście na początku na przykład lekceważące ze strony klienta wobec twojej osoby? Czasami się zdarza. No, Ale sumarycznie wychodzisz zawsze na tym dobrze, na zasadzie takiej, że klient dostaje to, czego oczekiwał w zadowalający dla niego sposób. A ty też jesteś zadowolona, bo to szkolenie przeszło w taki sposób, czy bywa różnie? Powiem ci, że bywa różnie. Jeśli sytuacja mnie przerasta albo osoba totalnie mnie nie słucha, to po prostu zamieniamy ją, przesiadamy do innego samochodu i po prostu jakiś facet, ktoś jednak z cięższą ręką musi zapanować nad nim. Ale było mnóstwo takich sytuacji, że gość na przykład, wiesz, nie zapinał mi pasów, potrafił odebrać 5 telefonów w przeciągu 3 kilometrów. Jakby miał w nosie totalnie to, co się do niego mówi. I dopiero tak naprawdę jak hukniesz, no to albo podziała, albo zamiana, nie? Także różnie bywa. Niektórzy chcą przykozaczyć, polatać komuś po łące bokiem. Jakby to nie przechodzi u nas, bo szanujemy też innych ludzi. No i nieraz jest niesmacznie, nie? No, wiele rzeczy, żeby było, życzę akurat klientów, którzy są najlepiej się słuchają, są grzeczni i nie robią nic, co nie powinno być. Także mam nadzieję, że będzie jak najdłużej się to prowadzić w taki sposób, jak wy sobie tego życzycie z tatą. Dziękuję. Ja też mam nadzieję. Reasumując, auto dla mnie bardzo ciekawe. Ja jestem mile zaskoczony tą 73. Myślę, że gdzieś tam niedoceniana przeze mnie, bardzo niedoceniana przeze mnie. Więc tutaj cały dzień fajnie i mile poświęcony. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów z takimi ciekawymi osobami, to zapraszamy. Lajkujcie, subujcie, komentujcie. No i ewentualnie, jeżeli macie chęć, Patronite też jest. To nas motywuje do dalszej pracy. Dzięki.